Stary Grad. Miasteczko na wyspie Hvar z ponad 2000 historią. Jedno z najstarszych w całej Chorwacji. Czuć tu prawdziwy wyspiarski klimat. Mały port, łódki przy nabrzeżu, kamienne domy i życie skupione wokół morza. W samym centrum stoi renesansowa rezydencja Petara Hektorovicia, która pokazuje, jak wyglądało tu życie kilka wieków temu. A tuż za miastem rozciąga się Starogradzko Polje, starożytna równina wpisana na listę UNESCO, gdzie układ pól od czasów Greków praktycznie się nie zmienił. Zapraszamy na spacer po miasteczku. To właśnie tutaj, w 384 roku przed naszą erą, Grecy z wyspy Paros założyli osadę, która dała początek dzisiejszemu miasteczku Stary Grad. Spacer zaczynamy od portu, serca miasta. Rząd łódek przy nabrzeżu, niewielkie kawiarnie, kamienne fasady odbijające światło. Tu życie naturalnie kręci się wokół morza. Z portu wchodzimy w głąb Starówki. Wąskie uliczki prowadzą między jasnymi domami, małymi placami i kościołami, które pamiętają różne epoki. Wystarczy skręcić w boczną ulicę, żeby znaleźć cichy dziedziniec albo fragment muru, który ma kilkaset lat. Historia jest tu dosłownie pod stopami. W centrum miasta stoi Tverdali, XVI-wieczna rezydencja poety Petara Hektorovicia. Surowe kamienne mury, wewnętrzny dziedziniec i basen z rybami tworzą miejsce, które bardziej przypomina twierdzę niż dom. To jedno z tych miejsc, które naprawdę pozwala wyobrazić sobie, jak wyglądało życie w dawnym Starigradzie. Stary Grad nie kusi atrakcjami. Nie ma tu wielkich zabytków na każdym kroku. To raczej miasto, które odkrywa się fragmentami w spojrzeniach mieszkańców, w zapachu kuchni, w
cieniu palm przy deptaku. Ale kiedy przychodzi lato, robi się tu naprawdę ciekawie. Odbywa się między innymi tu Stary Grad Summer Festival z koncertami i wydarzeniami plenerowymi, a także tradycyjne feszta od wina, podczas którego króluje lokalne wino i dalmatyńska muzyka. I niezależnie od tego, czy traficie tu na koncert, winne święto, czy zupełnie zwykły dzień, Stary Grad pokazuje się bez scenografii i bez pośpiechu. To miasto, które nie potrzebuje wielkich atrakcji, żeby zapamiętać je na długo. I właśnie taki jest Stary Grad. Prawdziwy, niewymuszony, z historią, która nie jest muzeum, tylko codziennością. Jeśli spodobał Wam się spacer po Stary Grad, zostawcie łapkę w górę i dajcie znać w komentarzu, czy takie spokojniejsze, historyczne miejsca są w Waszym klimacie. A jeśli chcecie wybrać się z nami w kolejne podróże po wyspie Hvar i nie tylko, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić następnych wypraw. Do zobaczenia w kolejnej podróży.